Dzień dobry moi drodzy, kochani widzowie. Z pokładu przegubowego Solarisa Urbino 4. generacji. Zaraz wam opowiem, co się dzisiaj działo. Dajcie mi tylko zacząć podejmować pasażerów z przystanku. Znajdujemy się na pętli przy ulicy Łukasiewicza. Jest to przystanek początkowy dla linii numer 18, którą właśnie będziemy za moment wyruszać w trasę. I zacznę od tego, że dyspozytor z rana zrobił mi miłą niespodziankę. Mianowicie miałem mieć dzisiaj Autosana Sun City M12 LF-CMG o numerze taborowym 977, ale przyszedłem do pracy i dyspozytor poczęstował mnie przegubowym Solarisem 4. generacji o numerze taborowym 764. I dla mnie była to o tyle miła niespodzianka, że ja lubię jeździć przegubem, dlatego się oczywiście ucieszyłem z takiego obrotu spraw. I mamy dzisiaj film z linii numer 18 właśnie z przegubowego Solarisa. Jest to kurs realizowany 2 listopada. Dzień zaduszny, ale jednocześnie dzień roboczy. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, dzień po wszystkich świętych. 1 listopada jeździłem również linię specjalną, która również jest na kanale. Także przegubem, tylko innym numerem taborowym. I co? I wziąłem tego przeguba. Rano miałem już delikatne problemy w zasadzie tego, że wczoraj, no 1 listopada oczywiście ten autobus jeździł na linii specjalnej. Zobaczę sobie, jak to tutaj u was wygląda. Chyba jest ok. Jeździłem tym autobusem na linii specjalnej. Znaczy ten autobus jeździł na linii specjalnej i został odstawiony na noc na płytę postojową. Dzisiaj rano przychodzę do pracy, dostałem ten autobus, chciałem go odpalić i okazało się, że nie odpala. Akumulator jest słaby, na komputerze pokładowym informacja napięcie akumulatora jest słabe, poniżej 23 V. No to ja już wiedziałem, że nie odpali, przekręcam kluczyk, autobus nie odpali. Zgłaszam dyspozytorowi, że mam problem z odpaleniem i przysłał mi pana z pogotowia technicznego z wózeczkiem z akumulatorami, które zawsze są w pogotowiu naładowane w celu odpalenia autobusu. Oczywiście odpaliliśmy autobus z zewnętrznych akumulatorów i tym autobusem wyruszyłem na miasto. Dzisiaj brygada 18/7 i właśnie w tej chwili nagrywam jedyny kurs w tym wariancie dla mnie na mojej zmianie do ulicy Miłocińskiej, do której to właśnie linia numer 18 jeździ w wariancie wydłużonym. W najzwyklejszym wariancie linia ta jeździ do pętli przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej, ale tutaj nagram wam specjalnie wydłużony wariant tej linii, żeby nie musieć nagrywać, dublować nagrań z wykorzystaniem właśnie tej samej linii, nagrywając przejazd do przystanku, który mogę wam zresztą pokazać, jak będę obok niego przejeżdżał. Za moment będę wyjeżdżał z ulicy Łukasiewicza, będę wyjeżdżał z ulicy Sikorskiego, ale zanim to wcześniej, to mamy czerwone światło z zieloną strzałką warunkowego wjazdu na skrzyżowanie. Więc oczywiście ja sobie teraz na to skrzyżowanie wjeżdżam. Za moment będę miał przystanek Sikorskiego Kanada. Musicie mi wybaczyć
to, że tym razem w tym filmie oraz w filmie następnym, czyli w wariancie Miłocińska Łukasiewicza, nie będzie nagrania w nagraniu Miłocińska Łukasiewicza nie będzie ujęć z zewnątrz autobusu, a to dlatego, że po prostu byłem przekonany, że dzisiaj będę jeździł tym autosanem i no po prostu nie wziąłem odpowiednich uchwytów, odpowiednich przejściówek oraz nie wziąłem, co najważniejsze, wodoszczelnej obudowy. Wiadomo, jest dzisiaj słonecznie, ale jednak kamera jest na zewnątrz, działają na nią warunki atmosferyczne, no i po prostu tą obudowę zostawiłem w domu. Wierzcie mi, że jakbym był przekonany, że będę przegubem jeździł, to wtedy sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, a tak musimy się zadowolić z takiego widoku z góry, jak to miałem zwyczaj robić w autobusach 12 oraz 10-metrowych. W sumie takie nagranie z przeguba też może być, moim zdaniem, więc sobie spokojnie oglądajcie. Aha, no i jeszcze jedno, oczywiście pogotowie techniczne, które dosłownie na minutę po tym, na minutę przed tym, jak zacząłem nagrywać, było u mnie i poleciło mi wpisać oczywiście w książkę w książkę napraw, że jest problem ze sterownikiem, brak pozycji GPS oraz globusa, czyli widoczność dla systemu sterowania ruchem, czyli inaczej też dla informacji pasażerskiej. Oraz wpisać drugą adnotację, że jest brak, że są akumulatory do sprawdzenia, ponieważ po podstoju nocnym akumulatory się rozładowały. Całkiem możliwe, że moja zmienniczka przyjedzie innym autobusem na podmianę, a ja tym autobusem zjadę sobie na bazę. Ja miałem teraz punktualnie odjazd z Łukasiewicza o 11:27. Oczywiście muszę sobie to zapisać. Wezmę sobie również książkę napraw i będę sobie notował w międzyczasie na jakichś czerwonych światłach czy na przystankach będę sobie notował informacje dotyczące usterek w tym autobusie. Z racji, że sterownik SRG 6000P, który jest tutaj na pokładzie, oraz cały moduł sterujący tym sterownikiem oraz komputer główny są na gwarancji, to też prawdopodobnie firma RMG z Mielca przyjedzie sobie do Rzeszowa w celu sprawdzenia i wyeliminowania ewentualnych usterek. Wpisuję teraz imię i nazwisko wygłaszającego, wpisuję swój numer służbowy, wpisuję datę zgłoszenia, czyli 2 listopada i opis usterki pierwszej. Sprawdzić, ale wcześniej, zanim sprawdzić co, dojedziemy na przystanek i dokończę pisanie. Także dzień z delikatnymi przygodami. W sumie brak tej pozycji GPS i tak dalej nie przeszkadza w jeździe autobusem. Autobus jest sprawny, tylko chodzi o to, że na przykład jakby pasażerowie chcieli sobie kupić bilet poprzez internet kartą płatniczą w kasowniku bądź w biletomacie, to oczywiście nie ma takiej opcji, ponieważ autobus nie może połączyć się, sterownik nie może połączyć się z systemem. Zapisuję, jeszcze pasażerka mi tutaj chciała wsiąść, więc sobie wsiadła. Ja już zapisałem jedną informację, żeby sprawdzić akumulatory, że zostały rozładowane po nocnym postoju. I
i w międzyczasie będę sobie pisał drugą usterkę, czyli problem ze sterownikiem. Także mówię, takie ujęcia z góry też może być. Tak się zastanawiam. Mam w sumie na swoim kanale prezentację Solarisa, ale w porze nocnej. Teraz mamy porę dzienną, więc tak sobie myślę, czy teraz Wam nie potłumaczę, jaki guzik robi. Dajmy widok z góry i tutaj odpowiednio od lewej strony mamy ogrzewanie lusterek, ogrzewanie szyby, wentylacja oraz wydmuchiwanie powietrza z autobusu, czyli wywietrzniki dachowe. Tutaj mamy TPF, czyli wypalanie oraz wyłączenie wypalania, wyłącznik retardera, obniżanie oraz podnoszenie pojazdu na poduszkach, światła awaryjne, oświetlenie kabiny kierowcy, dodatkowe oświetlenie kabiny kierowcy i oświetlenia przestrzeni pasażerskiej. Tutaj mamy manetkę świateł mijania, świateł przeciwruchowych, przednich, tylnych oraz mamy tutaj na manetce pozycję auto, ponieważ Solarisy Urbino, wracamy na chwilę tutaj. Solarisy Urbino 4. generacji u nas przegubowe, chyba elektryki 12-metrowe tak samo, mają pozycję auto na manetce świateł, ponieważ na pokładzie autobusu jest czujnik zmierzchu i on w tej pozycji auto dyryguje, czy światła mają być ustawione światła dzienne, czy też wieczorem, czy podczas zmierzchu światła mijania. Mamy przystanek po stacji Warszawy Szkoła. Teraz opuszczam przystanek po stacji Warszawy Szkoła. Następny przystanek powstańców Warszawy Dom Studenta. I następny będzie to powstańców Warszawy Dom Studenta. No i oczywiście czekam na sygnał od dyspozytora, bo całkiem możliwe, że tym autobusem, tak jak już mówiłem, zjadę na bazę, a zmienniczka przyjedzie innym autobusem. A zmienniczka przyjedzie innym autobusem na odmianę. Czyli po prostu przesadzę pasażerów z mojego autobusu do jej autobusu i tam sobie dalej pasażerowie będą kontynuowali jazdę, oczywiście na tym samym bilecie. Kolejny przystanek będzie to Powstańców Warszawy Hetmańska. Mamy światła, więc chodźmy na widok z góry ponownie. Prawa strona, mamy wybierać skrzyni biegów marki CTF, ponieważ tutaj jest silnik marki DAF, a skrzynia biegów jest marki CTF. Sterowanie wskazaniami komputera. Tutaj mamy też sterowanie wskazaniami komputera, czyli przewijanie widoku, przyklęk bądź równanie pojazdu do poziomu, przyklęk automatyczny, automatyczne zamykanie drzwi za pomocą fotokomórki, przyzwolenie, blokada lewej oraz prawej połówki drzwi przednich, pierwszych oraz otwieranie obydwu drzwi, obydwu połówek i anulowanie i kasowanie wciśnięcia przycisku wózka inwalidzkiego. No i oczywiście otwieranie drzwi pierwszych, drugich, trzecich, czwartych oraz wszystkich drzwi naraz. Dobra, wracamy do drogi, ponieważ mamy zielone światło. I tak sobie to tutaj wygląda. Po lewej mojej stronie, tutaj wy tego nie widzicie, nie mam tego jak Wam pokazać, ale tutaj jest panel sterowania klimatyzacji, o którym już widzieliście w innych autobusach. On jest dosłownie taki sam. Przycisk krytycznego złamania przeguba. Już Wam tłumaczyłem w prezentacji nocnej, wieczornej, co on robi. Wentylacja fotela kierowcy.
oraz przycisk sterowania kolumną kierownicy i całym pulpitem, ustawienia po prostu całego pulpitu. Mamy tu też trzy włączniki szyberdachów, 3 przełączniki szyberdachów oraz pokrętło sterujące temperaturą na przestrzeni pasażerskiej. I to naprawdę wszystko. Jakiś tam schowek, tak zwany cup holder. A to, co tam słyszycie od czasu do czasu, takie piszczenie z komputera pokładowego oraz tak jak teraz, to jest nic innego jak ekonomizer. Czyli doszliśmy do czasów, kiedy to autobus dyryguje kierowcy, jak ma jechać, a nie na odwrót. No cóż, bywa i tak. Mały przystanek Powstańców Warszawy Hetmańska. W tym momencie sobie opuszczam ten przystanek. Następny przystanek Powstańców Warszawy Politechnika. I kolejny będzie to Powstańców Warszawy Politechnika. W sumie linia 18 przejeżdża całą długość Powstańców Warszawy, począwszy od skrzyżowania z Armii Krajowej, kończywszy na skrzyżowaniu z batalionów polskich. Dojeżdżam sobie powoli do przystanku Powstańców Warszawy Politechnika. Po lewej stronie mamy oczywiście wydziały Politechniki Rzeszowskiej. Znaczy w sumie to po lewej stronie mamy całą Politechnikę Rzeszowską. Stąd też przystanek nazywa się Powstańców Warszawy Politechnika. Także ja sobie będę spokojnie pracował. Jest godzina 11:43. Podmianę mam planowaną na godzinę 14:24. Także w tym czasie czekam na informację ewentualną od dyspozytora, czy moja zmienniczka będzie kontynuowała jazdę tym autobusem, czy przyjedzie innym na podmianę. Udało zmieścić, oczywiście powolutku, bez żadnych uszkodzeń ani autobusu, ani samochodów stojących obok. Mając na uwadze, że jadę 18-metrowym autobusem, czyli tak zwanym przegubem, no to muszę mieć chyba na baczności i myśleć za każdym razem, co robię. Nawet jeżeli chodzi o zakręty typu 90 stopni, tak jak tutaj mamy taki zakręt, oczywiście przód muszę wypuścić troszkę bardziej niż autobusu 12-metrowego. A to dlatego, żeby tylna oś mogła sobie ładnie iść przy krawężniku. Tak jak teraz. Wy tego nie widzicie, ale ja to widzę. Tylna oś sobie ładnie do krawężnika dochodziła w momencie, kiedy przód był znacznie dalej od tego krawężnika. Oczywiście wystarczy po prostu tak naprawdę kwestia wyczucia, kwestia przejechania się kawałek, tam dajmy na godzinę przegubem i zaczyna się czuć tak zwanego przysłowiowego plusa. No, mamy przed sobą przystanek Dąbrowskiego Instytutu Muzyki. Po prawej stronie właśnie ten rzeczony instytut się znajduje. Wjeżdżam sobie w tej chwili na przystanek. Może teraz wam trochę otwieram drzwi z tych pomarańczowych guziczków.
Dobra, kogo miałem zgarnąć z przystanku, to oczywiście zgarnąłem. Następny przystanek Dąbrowskiego Komenda Wojewódzka I Policji. jadę sobie dalej, tak jak zapewne słyszeliście, następny przystanek będzie to Dąbrowskiego Komenda Wojewódzka Policji. Jeżeli chodzi o głośność zapowiedzi w tym autobusie, jest ona ustawiona na 100%. Nie mam możliwości zrobienia głośniej. Dąbrowskiego Komenda Wojewódzka Policji. Użyłem teraz przycisku otwierania wszystkich drzwi. I ruszamy sobie w dalszą podróż. Opuszczam przystanek Dąbrowskiego Komenda Wojewódzka Policji. Kolejny będzie to Dąbrowskiego Park. Dąbrowskiego Park. Dojeżdżam do skrzyżowania z ulicą Zofii Chrzanowskiej, odpowiednio po lewej i po prawej stronie, ponieważ ulica Dąbrowskiego przecina ulicę Zofii Chrzanowskiej, no i oczywiście na odwrót. Mamy przystanek Dąbrowskiego Parku. Dąbrowskiego Park. Kiedyś ten przystanek historycznie nazywał się Dąbrowskiego Dworek. Następny przystanek Lisakuli. I to był ostatni przystanek przy ulicy Dąbrowskiego, jak i dla linii 18, tak i dla wszystkich linii, które tędy przejeżdżają. Kolejny będzie już przy ulicy Lisakuli. Przystanek dokładnie w tej samej nazwie.
Dąbrowskiego. Opuściłem przystanek Wisapuli. Kolejny, tak jak usłyszeliście, będzie do Cieplińskiego. Przystanek Cieplińskiego. Za moment będę opuszczał ulicę Cieplińskiego na rzecz wjazdu na wiaduk Tarnobrzeski, a następnie w ulicę Marszałkowską. Jeszcze powiem Wam co nieco na temat wczorajszego Dnia Wszystkich Świętych i linii cmentarnej, którą wczoraj jeździłem. Była to linia A. Podsumowania. Dosyć przyjemnie, ponieważ linia krótka. Oczywiście równoznaczny jest to z dużą ilością kursów, wjazd, wyjazd z cmentarza, podobnie zresztą na Matuszczaka. Kto nie lubi jazdy autobusem, to będzie narzekał. Ja lubię jazdę autobusem, także za bardzo nie narzekam na to, że miałem ciągłą jazdę. Tylko za wyjątkiem, że byłem tak naprawdę zmęczony pod koniec, bo wiadomo, że to jest jakaś praca, 100% skupienia przez cały czas. I to jednak też męczy człowieka, także pod koniec pracy już chciałem się udawać na odpoczynek, ale to nie oznacza, że gdzieś miałem tej pracy dość czy coś takiego, po prostu chciałem odpocząć. Wjeżdżam sobie w tej chwili z wiaduktu Tarnobrzeskiego i wjeżdżam w ulicę Marszałkowską. Kombinować z tym uchwytem, bo widzę, że się ciągle się tu przekrzywia ten kadr, a mi się to nie podoba. Nie lubię, jak jest kadr przekrzywiony, bo kilka filmów dla Was już poleciało na YouTube z takim przekrzywionym kadrem, a mi się to bardzo, ale to bardzo nie podoba. Dlatego ostatnio zwracam na to większą uwagę. Samej techniki jazdy przegubem, no to oczywiście o tych zakrętach Wam wcześniej mówiłem, ale oprócz tego jazda przegubem powinna być spokojna i dostojna. Przeguba się nie pociśnie, ponieważ to jest większa masa. Przegub rozpędza się wolno. Tak jak powiedziałem, przegubem jeździ się dostojnie. Dobrze, opuszczam przystanek Marszałkowska w tej chwili 4-minutowym opóźnieniu. Następny przystanek Lubelska Świtaj. Ale w takie linie przegubowe albo linie, które krążą po mieście i mają troszkę dłuższą trasę, właśnie tak jak na przykład linia numer 18, no po prostu opóźnienie jest wliczone w rachubę, no i nie da się go po prostu tak łatwo nadrobić jak na przykład krótkim 10-metrowym autosanem czy gazowym autosanem 12-metrowym, ponieważ
idealne autobusy do nadrabiania opóźnień, ponieważ mają dynamiczny silnik, są 12-metrowe, w porównaniu do przegubów, które są 18-metrowych, trzeba uważać na każdy manewr, więc jest o wiele łatwiej jechać i o wiele pewniej i o wiele szybciej da się ewentualne opóźnienia nadrabiać. Przegubem niestety nie da się tego zrobić. Trzeba mieć to z tyłu głowy, że się ciągnie za sobą 18 metrów dosyć ogromnego pojazdu. Ale musicie przyznać, że design przeguba, w sensie Solarisa Urbino 4. generacji, jeszcze jedne drzwi mi się nie zamknęły, wygląd przegubowego Solarisa Urbino 18 4. generacji, musicie przyznać, że naprawdę jest przepiękny ten autobus. To mi się ogromnie podoba. Widać w wyglądzie tego autobusu z zewnątrz, że jest, no, po prostu wygląda nowocześnie. Ta linia tego nadwozia wygląda tak, no, mi się osobiście podoba. Są różne opinie, jedni lubią Solarisa, drudzy nie lubią Solarisa, ale ja po prostu lubię Urbino 18 za to, jak on wygląda i za to, jak super się przeguba prowadzi, jak się da super prowadzić przeguba właśnie takiego jak Solaris Urbino 18. Mamy przystanek wyzwolenia Lubelska. Opuszczam sobie przystanek na 3,5 minutowym opóźnieniu. Opóźnienie się troszkę zmniejszyło, a to dlatego, że udało się tutaj na skrzyżowaniu wyzwolenia Maczka oraz Lubelskiej przejechać od razu skrzyżowanie, ponieważ pokazało nam się zielone światło tuż po tym, jak do sygnalizatora, żeby dojechali. W tym momencie rondo imienia Michała Beresia. Był to porucznik. Czym on się dokładnie zajmował, nie mam pojęcia, po prostu czytam ze znaków informacyjnych. Mamy przystanek wyzwolenia WORD. No i oczywiście usterka SIPA, usterka sterownika, który tutaj mam na pokładzie, czyli SRG 61CP, gdzie w ogóle nie widać pozycji GPS autobusu. Autobus nie jest w ogóle widziany na mapach w Zarządzie Transportu Miejskiego ani dyspozytora, czyli po prostu jeżdżę sobie, bo sobie jeżdżę, ale autobus nie jest widoczny w systemie, ani w aplikacji MyBus, tak jakby sprawdzacie, ani w aplikacji Movit, ani nie jest widoczny właśnie dla organów nadzorujących, czyli ZTM oraz mój pracodawca MPK. Tak też nie ma tak zwanego globusa, czyli właśnie widoczności dla systemu oraz możliwości elektronicznej płatności kartami płatniczymi, czy właśnie nie wiem jak jest z kartami miejskimi, to na ten temat się nie wypowiem, ale na pewno nie da się płacić bezgotówkowo. Jedyna możliwość to wiadomo działa biletowa, w biletomacie można kupić bilet za gotówkę. Dojeżdżam do skrzyżowania Alei Wyzwolenia z Aleją Generała Okulickiego. My będziemy sobie dalej podążać Aleją Wyzwolenia aż do skrzyżowania z ulicą Obrońców Poczty Gdańskiej, gdzie my będziemy sobie skręcać. Ja widzę, że na pętli przy ulicy Miłocińskiej jestem o godzinie 12:04 planowo, a kolejny kurs mam o godzinie 12:12, co znaczy nic innego jak 8 minut czasu wyrównawczego. W tej chwili moje opóźnienie to jest, będzie właściwie na przystanku wyzwolenia Iranka Osmeckiego jakieś 4 minuty. Tutaj mamy jakiś
kiedy jedna strona zdecydowała się, to jest moja wina, spiszmy oświadczenie, to wtedy sprawę mogą samochody ściągnąć na bok. Poszkodowani uczestnicy kolizji spisują ze sobą oświadczenie i wtedy sprawa się kończy. W tym wypadku widocznie sprawa dla kierujących jest sporna i czekają na to, aż policja przyjedzie i policja urzęduje w tej sprawie. Wtedy sprawa kończy się mandatem i punktami karnymi. W momencie, kiedy spisujecie oświadczenie, to tylko tak naprawdę lecą sprawcy wypadku, sprawcy kolizji, lecą zniżki z polisy ubezpieczeniowej oraz właśnie z polisy ubezpieczeniowej jest opłacana naprawa samochodu poszkodowanego. Mamy przystanek wyzwolenia Brydaka. Następny przystanek obrońców Poczty Gdańskiej Wyzwolenia. Tak jak słyszeliście, kolejny przystanek będzie to obrońców Poczty Gdańskiej Wyzwolenia. Linia w tym wariancie wydłużonym do ulicy Wiluńskiej posiada 23 przystanki, więc wcale nie jest jedną z najdłuższych linii w Rzeszowie, ponieważ są linie, które mają grup ponad 30 przystanków. Skrzyżowanie z ulicą Obrońców Poczty Gdańskiej po prawej, Ofiarka Dnia po lewej i Wyzwolenia, z której za moment będziemy zjeżdżać. Mamy zieloną strzałkę warunkowego wjazdu na skrzyżowanie, więc oczywiście to robię. Obrońców Poczty Gdańskiej Wyzwolenia. Teraz będziemy mieli troszkę drapania podwórka pod przystanek obrońców Poczty Gdańskiej Policja i możecie się spodziewać delikatnego Obrońców Poczty Gdańskiej Policja. pikania ze strony komputera pokładowego, ponieważ muszę mocniej wcisnąć klacz, żeby on się pod tą górkę napędził. Oczywiście, tak jak słyszycie, przekroczony parametr moment obrotowy silnika. No i zaczyna piszczeć ekonomizę. Teraz miałem za głęboko wciśnięty pedał gazu i oczywiście komputer mi to oznajmił. Obrońców Poczty Gdańskiej Policja. Także widzicie, kiedyś kierowca dyktował autobusowi warunki jazdy. Teraz jest zupełnie na odwrót. Dobrze, ruszam sobie z przystanku. Obrońców Poczty Gdańskiej Policja. Na moment przystanek obrońców Poczty Gdańskiej Pętla. Obrońców Poczty Gdańskiej Pętla. Przystanek ten jest obowiązkowy, ale nie ma tutaj potrzeby wjeżdżania na pętlę autobusową ze względu na to, że przy drodze jest postawiony słupek znak wyznaczający, że w tym miejscu jest przystanek. Więc oczywiście ja się zatrzymam przy tym słupku, zaliczę sobie przystanek i pojadę sobie drogę do ostatniego przystanku, Obrońców Poczty Gdańskiej Pętla. którym będzie Miłocińska Pętla.
Ruszam sobie w drogę do ostatniego przystanku. Wcześniej się zatrzymam, przypuszczając tutaj samochód ciężarowy. Przystanek Łosińska Wędla. Przystanek końcowy. Wiem, jak to jest prowadząc tak długi pojazd. W przypadku właśnie przeguba. Myślę, że ta ciężarówka, ten pojazd ciężarowy dosłownie no, podobnej długości pewnie jest. Może trochę dłuższy. Wydaje mi się, że dłuższy. Może takiej samej długości. Nie wiem, ile pojazdy ciężarowe mają długości. Są różne naczepy. Naczepy kontenerowe na przykład mają po 40 metrów długości. Nie wiem, ile ta naczepa miała długości. Dobra, w tej chwili wjechaliśmy sobie w ulicę Miłocińską. Jadę sobie w drogę do ostatniego przystanku, którym jest Miłocińska Pętla. Ja Wam chciałem z tego miejsca podziękować za oglądanie tego filmu. Oczywiście tutaj kilka drobnych ciekawostek, kilka ciekawostek związanych z dzisiejszą moją pracą. Trochę przygód, także o tym wszystkim się dowiedzieliście. Za moment oczywiście będę realizował dla Was kolejne nagranie, tym razem w kursie powrotnym z ulicy Miłocińskiej do ulicy Łukasiewicza. Aha, no i oczywiście wariantowo na pętlę Miłocińska dojeżdżają również autobusy linii numer 19 oraz linii numer 24. No i oczywiście 18, którą w tym momencie jedziemy. Po lewej stronie chyba, jak dobrze pamiętam, jest zespół szkół agroprzedsiębiorczości, tak zwane dawne technikum rolnicze. I tutaj zaraz po prawej stronie, tuż za wjazdem w ulicę Migdałową, mamy wjazd na pętlę autobusową. Nam się zrymowało. Łosińska Wędla. Koniec trasy. Także ja Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się do kolejnego filmiku.